Jak to się stało, że grupa nerdów założyła jedno z najbardziej przełomowych studiów game dev i zrewolucjonizowało wiele gatunków gier? Oraz jak to się stało, że z firmy wypuszczającej same perełki dzisiaj jest to coraz większe rozczarowanie, a słowo Blizzard kojarzy się jednoznacznie z licznymi brudami i upadłym gigantem. W tym filmie opowiemy Wam o historii Blizzarda, przybliżając jego złotą erę, powolny upadek, a także zastanowimy się, czy jest dla tej firmy jeszcze jakiś ratunek. My jesteśmy Przemojcy Wigznonie i zapraszamy na materiał. Partnerem odcinka jest wydawnictwo SQN, wydawca książki Play Nice opowiadającej o historii powstania, upadku i przyszłości Blizzarda. Rozdział pierwszy. Początek legendy. Nasza opowieść zaczyna się w południowej Kalifornii w latach 80. Salony gier wyrastają jak grzyby po deszczu, gaming staje się nie tylko prostą zabawą, ale i biznesem. Do jednego z takich salonów regularnie wybierał się Alan Adham i pokonywał hordy obcych w Asteroids i Space Invaders. Mało tego, ten młodzieniec przekonał ojca, aby kupił mu komputer Apple II. Prośba została spełniona, a młody Alan używał go nie tylko do grania w gry, ale i ich tworzenia. W klasie tego ambitnego jegomościa znajdowała się druga ciekawa osoba, Mike Morhaime. Panowie chodzili ze sobą do klasy oraz na część z tych samych zajęć, jednak nie rozmawiali ze sobą. Pewnego razu, gdy oboje siedzieli w pracowni komputerowej i Adham wyszedł na moment, Morhaime stwierdził, że zrobi koledze psikusa. Zmienił szybko hasło do komputera i ponownie go zablokował, aby nie wzbudzić podejrzeń. Teraz ten gagatek tylko czekał, aż niczego nieświadomy kolega wróci z powrotem. Kiedy to się stało, odblokował swój komputer jakby nigdy nic. Morhaime nie dowierzał, jak on to w ogóle zrobił, podszedł do niego, opowiedział o całej sytuacji, jaka tutaj zaistniała i okazało się, że hasło, które miał Adham na swoim komputerze, brzmiało Joe. Dokładnie takie samo, na jakie zmienił Morhaime. I tą bardzo dziwaczną sytuacją panowie zbudowali ze sobą bardzo dobry kontakt. Z czasem, gdy zakończyli studia, Adham zaproponował Morhaime'owi, aby założyli własną firmę produkującą gry. Ten początkowo niechętny zgodził się na tak ryzykowny krok i w lutym 1991 roku oficjalnie założono firmę Silicon & Synapses. Nazwa miała nawiązywać do synergii między częściami komputera, w tym wypadku Silicon, oraz ludzkim mózgiem synapsy. Wybaczcie, jeśli kaleczę angielski. Początkowo budżet przedsięwzięcia to były oszczędności Adhama, które miał przeznaczyć na studia oraz pieniądze, które Morhaime pożyczył od swojej babci. Za to wszystko wynajęli biuro w Irvine w Kalifornii. Z czasem, dzięki znajomości Morhaima, młoda firma nawiązała pierwszą współpracę z wtedy bardzo cenionym wydawcą Interplay Entertainment i poznali Briana Fargo we własnej osobie, który otrzymał 10% udziału w Silicon i Synapses jako doradca. Do tego zgarnęli jeszcze jednego kolegę ze studiów, Patricka Wyatta, który, jak usłyszał pytanie, czy chce robić gry, był mocno zaintrygowany. Początkowo zespół robił gry na zlecenie firm trzecich, jednak szybko zdecydowali, że chcą robić również własne. Po ustaleniach z Brianem Fargo podpisali umowę na dwa niezależne tytuły na konsolę Super Nintendo. Jedną z nich był Rock'n'Roll Racing, szalona ścigałka z heavy metalową muzyką w tle, i kierowcę o wymyślnych ksywkach jak Cyberhawk lub Snake Sanders. Drugim była ciekawa platformówka The Lost Vikings, w której wcielaliśmy się w trzech wikingów, każdego z innym systemem ataków i umiejętności i przełączaliśmy się między nimi, aby rozwiązywać zagadki. Już wtedy Blizzard prowadził wewnętrzną zasadę, że jeżeli uważa, że coś jest fajne, to zrób to. W ten sposób zredukowano liczbę wikingów od kilku do 3. Po premierze The Lost Vikings, Adham i paru innych członków firmy zebrało się w pobliskim sklepie, chcąc zobaczyć na ludzi, którzy ogrywają demo gry. Wtedy zobaczyli nastoletniego chłopca, który omiótł spojrzeniem wszystkie stanowiska do gry i decydował się wyprowadzić właśnie The Lost Vikings. Pierwszy poziom polegał na nauczeniu skoku Erika Prędkiego, jednak kiedy chłopak rozpoczął grę, spadł do dziury i poszedł grać na innym automacie. Adham powiedział wtedy te słowa: mój Boże, zabiliśmy tego chłopaka po 2 sekundach i już nigdy nie dowie się, jaka to niesamowita gra. Mimo to oba tytuły były krytycznymi sukcesami, a jedno z czasopism growych określiło Silicon & Synapse mianem najlepszego twórcy gier. W tym czasie twórcy mocno zagrywali się w Dune 2, która dziś jest uznawana za protoplastę RTS-ów. Postanowili, że chcą zrobić coś swojego, ale z multiplayer i w settingu fantasy, ponieważ byli zainspirowani takimi grami jak Dungeons & Dragons, Władca Pierścieni i Warhammer. Nadchodząca gra miała nosić nazwę Warcraft Orcs and Humans. Nad tym projektem praca zaczęła się w 1993 roku i początkowo grę pisał jedynie Patrick Wyatt, a studio próbowało się utrzymać, biorąc na siebie zewnętrzne zlecenia. Prace nad Warcraftem szły dosyć gładko, jednak coraz bardziej finansowa presja zaczęła pukać do drzwi. Pod koniec roku studio zmieniło nazwę na Chaos Studio, nawiązując do określenia Adhama zarządzanie poprzez chaos, które
uskuteczniał w swojej firmie. Mniej więcej w tym samym czasie ambitne małżeństwo pracuje nad swoim projektem. Jan i Bob Davidsonowie rozkręcają firmę Davidson & Associates i zajmują się dystrybucją programów edukacyjnych i gier dla dzieci. W 1993 roku wyszli na giełdę i zostali wycenieni na ponad $40 milionów. Davidsonowie, tak jak Interplay, szukali podwykonawców dla swoich programów i usłyszeli o wtedy jeszcze Silicon Synapse. Davidsonowie mieli siedzibę w mieście Torrance, a od Irvine, w którym było Silicon Synapse, dzieliła ich godzina jazdy. Bob Davidson pojechał osobiście spotkać się z Adhamem i Morhaimem, aby ustalić szczegóły współpracy. Na spotkaniu pojawił się również Brian Fargo. W tym czasie poza Warcraftem Silicon Synapse pracował nad strzelanką w science fiction Black Throne. Pierwsza rozmowa była niezobowiązująca, jednak kiedy po paru tygodniach Bob pojawił się ponownie z szokującą propozycją, chciał on kupić firmę za $4 miliony i zadeklarował, że będą oni dalej mieli pełną swobodę kreatywną i decyzyjną. Brian Forge, jako bliski przyjaciel Adhama i Morhaima, odradzał im sprzedawanie się, tłumacząc, że z taką kwotą po odliczeniu podatków i podzieleniu między ich wszystkich nie będzie to wcale tak dużo. Jednak po odmowie Davidsonowie podwoili stawkę i tutaj z taką kwotą trudno już było jakkolwiek odmówić. Umowa została podpisana w lutym 1994 roku i firma wtedy już pod nazwą Chaos Studio została przejęta. Wywołało to jednak spór o znak towarowy. Adham i Morhaim zostali zmuszeni do zmiany nazwy dla dziecięcego ucha Ogre Studios. Jednak ta nazwa długo nie przetrwała. Niedługo potem Adham zadzwonił do Boba Davidsona i powiedział mu, że ma nową, lepszą nazwę. Plotki głoszą, że znalazł to słowo przeglądając elektroniczny słownik, a tym słowem było Blizzard, co po polsku znaczy zamieć. Nazwa ta oddawała chaotyczną, nieuporządkowaną pracę wewnątrz firmy, stąd nazwa pasowała jak ulał. Potem dodano drugi człon nazwy, czyli Entertainment, mając sugerować, że to są ci goście od rozrywkowych gier i w ten sposób Blizzard Entertainment stało się oddziałem Davidson & Association. Przy premierze pierwszego Warcrafta grafik odpowiedzialny za kojarzoną do dziś kreskę Blizzarda, Stu Rose namalował na pudełku postrzępionymi literami niebieski napis Blizzard, który wpisał się w świadomość graczy jako oficjalne logo firmy. W pewnym momencie jednym z ich projektów na zlecenie stało się gra Justice League Task Force, tym, że okazało się, że nie tylko oni pracowali nad grą o tej samej nazwie. W dość pokrętny sposób na targach Consumer Electronic Show w 1994 roku Alan Adham poznaje Davida Breuela, dwóch braci, Richa i Maxa Schafferów. Od słowa do słowa okazało się, że panowie mają sobą sporo wspólnego. Na tych targach Adham przedstawił Breivikowi Schafferom wersję demonstracyjną Warcrafta I. Natomiast panowie pokazali Adhamowi swoją grę, Diablo. Adhamowi pomysł gry bardzo się spodobał, a gdy usłyszał, że Breivik i Schafferowie chodzili z tym projektem od wydawcy do wydawcy i nikt nie chciał ściągnąć wydania tego projektu, Adham przygarnął ich od razu i wspólnie zaczęli doszlifowywać tę jakże ambitną grę. W ten sposób zrodził się Blizzard North, który miał odpowiadać za przyszłość dużej franczyzny. Połączenie tych dwóch sił miało dać nam masę silnych marek, która popularność jest znana nam aż do dziś. Rozdział 2. Kura znosząca złote jaja. Pierwsze tygodnie po premierze Warcraft Orcs and Humans przechodził bez echa. Jednak kiedy już tylko pojawiły się pierwsze recenzje, gracze masowo ruszyli na tego RTS-a i nie mogli się od niego oderwać. W 1995 roku studio zatrudniało już 20 osób i przeniosło się do większego biura. Adham natomiast coraz częściej podkreślał chęć stworzenia imperium gier wideo. W tym samym roku na półki sklepowe trafia kolejny megahit, czyli Warcraft 2, a rok później oficjalny dodatek Beyond the Dark Portal. Kolejną premierą w 1997 roku było Diablo, które ponownie stało się ogromnym megahitem. Kiedy jeszcze rok później do zestawienia trafił StarCraft, Blizzard Entertainment był synonimem najwyższej jakości i tego, że czego by nie wypuścili, zawsze to będzie megahit 10/10. Studio praktykowało podejście, że nie wypuszczają gier, zanim te nie będą gotowe. Parę razy pomimo nacisków wydawców, aby wydać jakąś grę w jakimkolwiek stanie na gwiazdkę, ci pozostali nieugięci i nieraz udowodnili, że dobry produkt się obroni, niezależnie czy mamy okres świąt, Black Friday czy sezon ogórkowy. W końcu Warcraft, StarCraft i Diablo to marki, które do tej pory mają miliony fanów na całym świecie. Po drodze Davidson & Associations zostało przejęte przez sklep wysyłkowy CUC International. Jednak potem znowu Blizzard zmienił właściciela, którym stał się francuski gigant Vivendi. Przez kolejne lata Blizzard kontynuował pasmo nieustających sukcesów, wydając Diablo 2 wraz z dodatkiem, a także Warcraft 3, Reign of Chaos i The Frozen Throne. Jednak prawdziwa perełka miała dopiero nadejść. Rozdział 3. Fenomen World of Warcraft. Historia powstania WoWa idealnie obrazuje proces powstawania gier w Blizzardzie. Szefostwo i pracownicy Blizzarda grali w popularnego wtedy MMORPG EverQuest, jednak denerwowały ich stosunkowo puste mapy i tylko w paru miejscach dało się zdobyć całkiem dobry ekwipunek.
Problem był w tym, że te obszary zawsze były pełne graczy. Ta dysproporcja objawiła się w Blizzardzie hasłem zróbmy EverQuesta, ale lepszego. Podobne podejście występowało również przy innych poprzednich i przyszłych grach. Kiedy szefowie Blizzarda ogłaszali współpracownikom, że będą robić własnego EverQuesta w świecie Warcrafta, wszystkim oczy świeciły ze szczęścia. Prace trwały pełną parą, jednak Sony, do którego należał EverQuest, nie przejmowało się tym, że jakiś tam Blizzard chce zdetronizować ich najlepszą grę. Osoby odpowiedzialne za tę grę twierdziły, że nic nie przebije EverQuesta i jego popularności. Jednak kiedy te same osoby zobaczyły demo, podkreślam demo, ich reakcje były następujące. Ojej. Mniej więcej w tym samym czasie jeden z założycieli studia, czyli Allen Ehtheim, będąc totalnie wypalony, opuszcza Blizzarda, chcąc skupić się na rodzinie, a jego najlepszy przyjaciel Mark Morhaime przejmuje po nim pełną władzę. Po premierze w 2004 roku World of Warcraft kilka miesięcy osiąga więcej graczy niż EverQuest 2 lata, a liczba płacących abonament szybko eksplodowała do oszałamiających 10 milionów graczy na całym świecie, a ta liczba ciągle rosła. Przez kolejne lata ta kura znacząca złote ja pochłaniała czas pracy praktycznie całej firmy. Niektóre projekty jak StarCraft 2 zniknęły z radaru twórców na długie lata, a studio Blizzard North odpowiedzialne za Diablo 1 i Diablo 2 zostaje zamknięte 1 sierpnia 2005 roku. Między tymi dwoma dziełami panowała niemal od początku ogromny chaos. Nie pomagała tu również lokalizacja. Główne studio znajdowało się w Irvine, a Blizzard North w San Mateo, gdzie jazda samochodem między tymi dwoma miastami zajmuje ponad 6 godzin w jedną stronę. Stąd kontakt był mocno utrudniony, a samo Blizzard North miało powszechną opinię leniuchów i darmozjadów. Przez trudności i brak zrozumienia w końcu Ehtheim i Morhaime wyciągnęli wtyczkę. Jest to jedna z najmniej chlubnych historii Blizzarda, ponieważ przewodzący Blizzard North, czyli David Breivik, poświęcił wszystko dla Diablo. Przez długie godziny pracy w firmie zaniedbał relacje rodzinne i jego żona odeszła od niego. Tutaj warto wspomnieć, że w całym gamingowym portfolio Vivendi Blizzard Entertainment było jedną firmą robiącą dochody. Dysproporcja między nimi a innymi firmami była bardzo ogromna, lecz dzięki zarobkom Zowa i poprzednich gier zawsze jako tako bilans wychodził na plus. W tym momencie, mniej więcej w 2007 roku, w historii Blizzarda pojawia się nowa postać, Bobby Kotick. Rozdział 4. Activision. W grudniu 2007 roku po wielu debatach nastąpiła fuzja między Activision a gamingowym działem Vivendi. W ramach zawartych postanowień powstała nowa spółka Activision Blizzard, które miały być spółkami siostrami z równomierną autonomią. Po stronie Activision głową przedsiębiorstwa był Bobby Kotick, który uratował tę firmę od bankructwa i sprawił, że stała się niekwestionowanym gigantem. Zaś po stronie Blizzarda tą samą funkcję pełnił Mike Morhaime. Obie firmy miały wtedy mniej więcej tyle samo do powiedzenia, i początkowo nie było tutaj żadnych znaczących zgrzytów. Przez kolejne lata Blizzard poza wydawaniem kolejnych dodatków do World of Warcraft wydaje StarCrafta 2 Wings of Liberty, a z czasem również pozostałe dodatki fabularne, tworząc z gry rozbudowaną trylogię. W 2012 roku najgłośniejszą premierą stało się Diablo 3 i tutaj po raz pierwszy fani zostali mocno podzieleni. Wielu przeszkadzało stylistyka obrana przez Blizzarda przy tej odsłonie, a także kilka kontrowersyjnych ruchów jak niechlubny dom aukcyjny, przez co ta odsłona miała równie wielu fanów jak przeciwników. Prawo odmienił dopiero wydany rok później dodatek Reaper of Souls, który naprawiał błędy poprzedniczki, dodawał bardzo klimatyczny piątak kampanii i nową klasę krzyżowca. W tym samym roku na rynek trafia kolejna obok WoWa kura znosząca złote jaja, czyli Hearthstone, który definiuje gatunek cyfrowych gier karcianych i rozpoczyna nowy trend, w którym każdy próbował mieć swojego Hearthstone'a. Pomimo raptem jednego potknięcia przy okazji premiery Diablo 3, firma z pozoru nie miała zbyt dużych powodów do obaw. Jednak Morhaime i jego kierownicy musieli się przygotować na bardzo bolesny cios. Ktoś bowiem był lepszy od nich. Rozdział 5. Nagi Król. Mniej więcej w 2009 roku swoją działalność rozpoczyna firma Riot Games i wypuszcza na rynek League of Legends, grę, która mocno inspirowała się modem do Warcrafta 3, czyli Doty. Tak jak przy okazji EverQuesta Blizzard postanowił zrobić swoją lepszą wersję, tak Riot Games postanowiło zrobić swoją lepszą wersję Doty. Przez kolejne lata League of Legends zdobywało ogromną popularność i zdefiniowało nowy gatunek gier multiplayer Battle Arena. Blizzard, widząc to wszystko, postanowił zrobić swoją własną wersję, która z osobnego trybu do StarCraft 2 staje się pełnoprawną produkcją łączącą bohaterów ze wszystkich światów Blizzarda. Tą produkcją było Heroes of the Storm, które powstało z pomysłu zróbmy grę, w której Kerrigan będzie mogła zmierzyć się z Sylvanas. Blizzard głośno ogłaszał, że zrobi z LoLem to samo, co zrobili z EverQuestem, z tym, że w tej narracji był jeden zasadniczy błąd logiczny. To Dota była EverQuestem dla LoLa, więc idąc tą metaforą, Blizzard próbował zrobić WoW Killera. Pomimo wielu ciekawych pomysłów, Heroes of the Storm nigdy nie zdobyło tak dużej popularności co League of Legends czy Dota 2 od Valve. Więc Blizzard z wielkim bólem musiał pogodzić się z tym, że nie jest numerem 1, nie jest nawet numerem 2, tylko numerem 3 z brązowym medalem. Mimo wszystko HOT zebrał wokół siebie oddaną rzeszę fanów, w tym nas, którzy regularnie zaglądali do tej gry.
Nie był to jednak jedyny problem Blizzarda. Coraz częściej dochodziło do starć na linii Morinheim-Kotick. Głównie rozchodziło się o przesuwanie premiery. Kotick miał bowiem zamysł typowego biznesmena, dbającego o relacje z inwestorami, natomiast Morinheim był po prostu nerdem, który stawiał na pierwszym miejscu satysfakcję graczy. Kotick mimo starć jednak tolerował te premiery, ponieważ rzeczywiście do tej pory zawsze miał solidny zarobek. Zaś samo Activision również produkowało niezwykle dochodowe gry na czele z Call of Duty. Czarek goryczy jednak przesądził projekt o kryptonimie Titan, który miał być MMORPG-iem, ale w settingu superbohaterów rodem z Marvela. Projekt powstał długie lata, jednak przez brak postępu został w pewnym momencie skasowany, wtapiając ogromne kwoty. I chociaż z jego fundamentów zrodził się Overwatch, który z marszu stał się bardzo popularną i rozpoznawalną marką, to jednak porażka Tytana była dla Koticka jednym sygnałem. Ta kura nie zawsze znosi złote jaja. Rozdział 6. Słabnąca autonomia. Takość niezgody z czasem prowadziła do rezygnacji Morhaima ze stanowiska, co wewnątrz Blizzarda wywoływało ogromny smutek. Pracownicy wspominali Mike'a jako dobrego szefa, który zawsze starał się wymieniać wszystkich z imienia, a nawet wsłuchiwał się we wszelkiego rodzaju pomysły, którymi dzielono się z nim na korytarzach firmy. Dla wszystkich na pokładzie to odejście oznaczało tylko jedno. Bobby Kotick ma władzę absolutną. Coraz częstszym procederem było odwoływanie ludzi Blizzarda i zastąpywaniem ich ludźmi z Activision. Największym takim ruchem było pojawienie się nowego dyrektora do spraw finansów, Armina Zerzy, który pracował wcześniej na podobnym stanowisku w Procter & Gamble, sprzedając przedmioty masowego użytku. Szybko zaczął wprowadzać rygorystyczne zasady jak to, że każdy pracownik jego działu musi mieć dyplom ABM, a pozostali muszą zacząć szukać sobie nowego miejsca pracy. Wewnątrz Blizzarda coraz więcej ludzi czuło coraz większą presję. I widzieli, że ich ukochany Blizzard, który zawsze kojarzył się z zaszczytem pracy w takim miejscu, stał się kolejną zimną korporacją w łapach Koticka i Zerzy. Oberwało się także najważniejszej imprezy dla Blizzarda, czyli BlizzConowi. Bobby Kotick nigdy nie rozumiał, po co oni mają robić tak olbrzymią imprezę, skoro zyski z niej nie są tak imponujące. Odkąd Morhaim zniknął jako prezes, impreza ta została zamknięta. I teraz zatrzymajmy się na tej decyzji na chwilę. Zastanówcie się teraz, każdy we własnym zakresie. Ile znacie takich typowych imprez growych, gdzie nie macie takiego bazaru growego, gdzie każdy się wystawia, tylko jest jedna gra albo jeden producent iluś gier? Ja poza BlizzConem znam może Minecon i QuakeCon, a pozostałe targi typu E3 chociażby, no to jak wspomniałem, to jest taki wielki bazar, gdzie każdy się rozstawia. Wy rywalizujecie tam jako producent praktycznie z każdym. A w tym wypadku Blizzard posiadający BlizzCon należał do bardzo niewielkiego, prestiżowego grona firm, które mogły sobie pozwolić na taką imprezę dedykowaną tylko i wyłącznie dla swoich fanów. I oni stwierdzili, że to jest bez sensu, bo się za mało sprzedaje. Na te imprezy zawsze przychodziły tłumy ludzi, tłumy oddanych fanów, którzy z jednej strony czekali na nowe zapowiedzi Blizzarda, ale z drugiej strony mogli sobie swobodnie pogadać z każdym z pracowników, nawet z Morhaimem chociażby. A te debile z Activision postanowiły zamknąć tę prestiżową imprezę, która de facto budowała PR i solidność marki, tylko dlatego, bo za mało zarobili. Jakby tego było mało, wokół firmy wychodziło coraz więcej brudów o molestowaniu seksualnym pracownic i innych obrzydliwych rzeczach. Oczywiście podobna sytuacja miała miejsce również w Activision, jednak Kotick sprawnie odwracał kota ogonem, powołując się, że przecież kiedy Morhaim był kierownikiem Blizzarda, każdy dbał o swoje podwórko. Nie pomagał również fakt wydania nastawionego na agresywne mikrotransakcje Diablo Immortals oraz coraz gorsze jakościowe dodatki do WoWa. Studio, które kiedyś wydawało same hity, nagle stało się pośmiewiskiem kojarzone z masą obrzydliwych rzeczy, kiepskich gier i agresywnych mikrotransakcji. Jednak w 2023 roku zaczęła się tlić mała nadzieja. Rozdział 7. Nowy początek. W 2023 roku nastąpiło przejęcie Activision Blizzard King przez Microsoft. Była to największa tego typu transakcja w dziejach. I dla wielu fanów i pracowników Blizzarda był to symbol nowego początku i z jednej strony strachu, ale z drugiej strony nadziei, że po okresie z Activision gorzej już być nie może. Jednak jak będzie wyglądać przyszłość Blizzarda w rękach Microsoftu? Moim zdaniem jest jeszcze za wcześnie, aby to oceniać. Póki co osobiście daję Microsoftowi czystą kartę i bardzo czekam na to, co nam pokażą przy okazji BlizzConu, który powróci do nas we wrześniu 2026 roku. Trochę jeszcze na to poczekamy, ale ja jako stary fan Blizzarda, mający jeszcze tą może naiwną nadzieję, że dostaniemy jeszcze coś fajnego od tej firmy, czeka na to wydarzenie. Wszystkie informacje do tego odcinka pochodzą z książki Play Nice, którą otrzymaliśmy od wydawnictwa SQN, które jest partnerem tego odcinka. W książce znajdziecie masę informacji, którymi dzielą się byli i obecni pracownicy Blizzarda i zdradzają wiele niesamowitych historii zza kulis na temat produkcji każdej gry.
Jest to pozycja naprawdę warta uwagi i sami pewnie jeszcze nie raz do niej wrócimy, kiedy będziemy robić osobne filmy na kanale o innych grach Blizzarda. Link do zakupu tej książki zostawiam w opisie filmu, może będzie dla Was inspiracją jako potencjalny prezent pod choinkę dla ważnej dla Was osoby. Obecnie SQN prowadzi promocję, gdzie daje rabaty minus 25% na drugi i minus 50% na trzeci produkt. W skrócie, im więcej kupujemy, tym więcej zyskujemy. Przypominamy, że dedykowany film o historii serii StarCraft znajdziecie już u nas na kanale, a inne serie, jak chociażby Warcraft czy Diablo, pewnie dojdą w niedalekiej przyszłości. Dlatego, jeśli nie chcecie ich przegapić, zostawcie już teraz suba na kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dzięki SQN za dostarczenie nam materiału do tego filmu, a my się widzimy już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia. Żegnam również cieple. Na razie.